Iliada jest częścią tzw. cyklu epickiego, czyli zbioru poematów epickich stworzonych w starożytnej Grecji opisujących przyczyny, przebieg i skutki wojny trojańskiej. Iliada rozpoczyna się in medias res, czyli w środku wydarzeń, w 10. ostatnim roku oblężenia Troi przez siły Achajów. Trojański kapłan Apolla, Chryzes, usiłuje wykupić z rąk Greków swoją córkę Chryzeidę, brankę Agamemnona. Choć pozostali greccy królowie są za oddaniem kapłanowi jego córki, Agamemnon odmawia. Chryzes modli się o pomoc do Apolla, który zsyła na Achajów zarazę. Po 9 dniach Achilles traci cierpliwość i zwołuje naradę, podczas której pod naciskiem Agamemnon decyduje się oddać Chryzeidę, jednak stwierdza, że jako naczelny wódz nie może być stratny i odbiera Achillesowi jego brankę Bryzeidę, siostrę Chryzesa. Powiązanie rodzinne w greckich mitach. Apollo przerywa plagę, a tymczasem Achilles strzela focha i zaprzestaje czynnego udziału w wojnie. Modli się do swojej matki, nimfy morskiej Tetydy, wychowanki Hery, by ta poprosiła Zeusa... Przepraszam, za dużo powiązań rodzinnych. By ta poprosiła Zeusa, by pozwolił Achajom zostać pokonanym przez Trojan na tyle, by Agamemnon zrozumiał, jak niezbędny jest udział Achillesa w walkach. Niezłego. Zeus zsyła Agamemnonowi sen sugerujący, że Achajowie powinni szturmować Troję. Główny wódz Greków pragnie postąpić zgodnie ze snem, lecz najpierw chce sprawdzić morale wojsk, sugerując powrót do domu. Pomysł okazuje się niewypałem, gdyż po blisko dekadzie wojny większość Greków ma dość. Interweniuje Odyseusz, któremu z boską inspiracją Ateny udaje się zaprowadzić porządek w szeregach Achajów. Trojanie i Achajowie wysyłają oddziały na równiny otaczające Troję. Zamiast do bezpośredniego szturmu dochodzi do zawieszenia broni i pojedynku między Parysem a Menelaosem, mężem Heleny, tej od której cała wojna się zaczęła. Pojedynek ma zakończyć wojnę. Gdy Menelaos wygrywa, interweniuje Afrodyta, która pomaga Parysowi uciec do komnat Heleny. Bogowie debatują, czy wojna powinna się zakończyć, jednak Hera przekonuje Zeusa, że może się to wydarzyć dopiero po zniszczeniu Troi. Atena podpuszcza trojańskiego łucznika, by ten strzelił do Menelaosa. Król Sparty zostaje ranny, a zawieszenie broni zerwane. Diomedes, król Argos, zabija wielu Trojan. Jego sukcesy przerywa strzała trojańskiego łucznika, Pandarosa, tego samego, który ranił Menelaosa, żeby nie było za łatwo. Nie, ja też nie zapamiętuję tych wszystkich imion. Diomedes modli się do Ateny o zniszczenie Pandarosa. Ta zgadza się, ale w zamian za pomoc prosi, by Diomedes ranił Afrodytę, jeśli ta pojawi się kiedykolwiek na polu bitwy i obdarza zdolnością rozróżniania bogów i ludzi. Jednocześnie ostrzega przed atakowaniem jakichkolwiek innych bogów. Diomedes wraca w szał bitewny i zabija wielu trojańskich herosów, by ostatecznie stanąć naprzeciw Pandarosa i Eneasza. Diomedes zabija Pandarosa włócznią, a następnie przy użyciu wielkiego kamienia pokonuje Eneasza, na którego ratunek przywoła jego matka Afrodyta i wynosi nieprzytomnego poza pole bitwy. Tak, znowu powiązanie rodzinne. Diomedes rusza w pościg za Afrodytą, rani ją w rękę. Afrodyta ucieka, jednak na jej miejsce pojawia się Apollo. Niepomny ostrzeżeń, Diomedes 3-krotnie atakuje Apolla, który ostrzega, by nie próbował swych sił przeciw nieśmiertelnym. Otrzeźwiony Diomedes wycofuje się. Jednak złamanie zakazu wydanego przez Atenę sprawia, że Apollo prosi Aresa, by ten stanął po stronie Trojan. Rozpoznając boga wojny, Achajowie wycofują się aż pod swoje statki. Widząc, co się dzieje, Hera z Ateną przychodzą z pomocą Achajom. Diomedes z pomocą Ateny rani Aresa, co zmusza boga wojny do wycofania się z bitwy. Hektor zbiera oddziały, by umożliwić im zorganizowany odwrót, a Glaukon staje do pojedynku z Diomedesem. Po wycofaniu wojsk za mury, Hektor staje do pojedynku z Ajaxem, jednak do zmierzchu pozostaje on nierozstrzygnięty. Nocą obie strony decydują o dniu zawieszenia broni, by odprawić obrzędy pogrzebowe. Kolejnego dnia walk Zeus, zmęczony pewnie tak jak i my wszyscy tym bałaganem, zabrania bogom ingerowania w walki i szala zwycięstwa przychyla się na stronę Trojan. Szarża prowadzona przez Hektora spycha Achajów aż do statków. Jednak Posejdon, który nigdy specjalnie Trojan nie lubił, decyduje się złamać zakaz Zeusa i zsyła Achajom natchnienie, które pomaga odeprzeć trojański atak. W tym czasie Hera uwodzi i usypia Zeusa, by ten nie był w stanie zareagować. Grecy wypychają Trojan na równiny, a Ajax rani Hektora. Gdy Zeus się budzi, wpada w gniew i wysyła Apolla, by ten wspomógł Trojan. Grecy ponownie zepchnięci zostają do okrętów. Patroklos, przyjaciel Achillesa, nie mogąc znieść tej sytuacji, prosi go, by mógł przywdziać jego zbroję i poprowadzić jego ludzi do walki. Achilles zgadza się, prosi jednak Patroklosa, by ten nie narażał się zbyt bardzo i nie szedł w pogoń za Trojanami. Ten jednak ignoruje prośbę i radę przyjaciela i podąża wraz z armią aż do bram Troi, gdzie zostaje zatrzymany przez Apolla i ostatecznie zabity przez Hektora. Rozwścieczony Achilles rusza wraz z Grekami, by odzyskać ciało Patroklosa. Przerażeni Trojanie ulegają i udaje się odzyskać ciało.
Rozpoczyna się część znana jako Gniew Achillesa. Następnego dnia, otrzymawszy od Tetis swój nowy pancerz, Achilles rusza w bój. Zeus odwołuje zakaz wtrącania się bogów w przebieg wojny. Achilles zostaje zatrzymany przez Skamandra, który nakazuje mu przestać zabijać Trojan. Achilles odmawia i rozpoczyna walkę z Bogiem, która trwa aż na pomoc Achillesa nie przychodzi Hefajstos. Achajowie walczą z Trojanami, bogowie walczą między sobą. Rzeź, chaos, bitwa. Wszyscy Trojanie poza Hektorem decydują się wycofać do miasta. Hektor odmawia prośbom przyjaciół, rodziny i Apolla. Decyduje się zmierzyć z Achillesem, lecz gdy staje naprzeciwko greckiego Herosa, jego pewność siebie znika i zaczyna uciekać. Obaj panowie gonią się dookoła murów Troi. Atena przy pomocy sztuczki zmusza Hektora do zatrzymania się i po krótkiej walce zostaje on zabity przez Achillesa. Achilles bezcześci ciało Hektora, ciągnąc je za rydwanem dookoła murów. Następuje pogrzeb Patroklosa i kolejnego dnia Grecy wraz z Achillesem pogrążeni są w żałobie, którą Heros urozmaica sobie dalej, bezczeszcząc ciało Hektora, co denerwuje Zeusa, który stwierdza, że ciało powinno zostać zwrócone. W nocy Priam, prowadzony przez Hermesa, przekrada się wraz z wózkiem bogactw do obozu Greków. Pada przed Achillesem na kolana i błaga go o ciało syna. Achilles wreszcie odpuszcza i razem lamentują nad ofiarami tej wojny. Następuje zawieszenie broni i pogrzeb Hektora.